Cześć, witam Was Energik w kolejnym Enerflashu. Mamy 1 lipca, pierwszy dzień wakacji. Dajcie znać, gdzie spędzacie swoje wakacje, gdzie wyjeżdżacie, jakie macie plany. Ja szczerze mówiąc jeszcze nie wiem, bo nie wiemy, kiedy Mariola będzie miała urlop, więc ciężko mi powiedzieć, kiedy my na wakacje wyjedziemy, ale myślę, że w tym roku na pewno gdzieś tam się, ciężki to był dla nas rok ogólnie. Mówiłem o tym na streamie, ale jeszcze kilka rzeczy innych się też nałożyło, także no, przyda nam się odpoczynek na pewno. Niedługi, bo my nie jeździmy na długie wakacje, ale zdecydowanie przyda nam się odpoczynek. Dobra, co nowego u nas? Słuchajcie, kolejna ciekawa informacja, to też jest plotka, ale w pewien sposób ona się troszkę łączy z tym, co powiedzieliśmy na streamie z Bartem. PlayStation 5 ma otrzymać natywną wsteczną kompatybilność z grami na PlayStation 3. Znaczy, możliwe jest już dzisiaj zagranie w gry z PlayStation 3 na PlayStation 5, ale w oparciu o streaming, czyli stream jest wysyłany, no powiedzmy sobie szczerze, ten stream działa tak średnio i ta jakość powiedzmy też nie zachwyca. Natomiast nie jest chyba tajemnicą, że PlayStation 5 jest na tyle mocarne, że mogłoby odpalić na konsoli, mógłby być odpalony na konsoli emulator PlayStation 3, który natywnie odpalałby gry z tej konsoli. I wydaje mi się, że to się powoli będzie działo. Ja mówiłem o tym, wspominałem, że to jest takie moje gdybanie, tak? Z Bartem, jak rozmawialiśmy odnośnie tego całej tej sytuacji, co się dzieje na streamie, mówiłem, że Sony mogłoby zrobić coś takiego, żeby wypuścić dla PC-ów, tylko i wyłącznie dla PC-ów, osobny jakiś tam PlayStation Plus, w którym by były też gry z PlayStation 3. I to by miało sens. Pamiętajmy, że wiele gier na PlayStation 3 no nadal czeka, żeby sobie zagrać na PlayStation nowym, na PlayStation 5. Są to naprawdę rewelacyjne tytuły i ciekawy jestem, czy to się uda. Pomysł ogólnie jest spoko i według mnie dziwię się, że dopiero teraz PlayStation wzięło pod uwagę to, że przecież możemy jeszcze zarobić na grach z PlayStation 3. I dziwię się, że dopiero teraz, bo myślę, że to mogłoby być zrobione o wiele wcześniej. Natomiast no, pomysł ogólnie jest spoko. Oczywiście, tak jak mówię, to jest wyłącznie plotka, nie wiem, czy to się będzie sprawdzało, czy nie, ale myślę, że wtedy wartość gier na PlayStation 3 nagle by skoczyła, bo ludzie by znowu zaczęli te gry kupować, bo skoro możesz sobie zagrać na PlayStation 5, to dlaczego nie sprawdzić Metal Gear 4, czy nie wiem, 2 części Infamousa, Killzone'ów, masy gier na PlayStation 3, które wciąż gdzieś tam są ekskluzywami na tą konsolę i natywnie nie ma szansy poza emulacją oczywiście w nie zagrać. Także jak najbardziej mi się ten pomysł podoba, natomiast widać, że to, co zaprezentowało PlayStation pod kątem strumieniowania rozgrywki, no to nie jest to dobry pomysł i nie są w stanie dostarczyć, przynajmniej na przykład nie takiej jakości, jak mamy, nie wiem, skalę porównawczą na przykład z GeForce Now, gdzie ta jakość tego ostatnio testowałem i ta jakość tego obrazu jest fenomenalna. Natomiast na PlayStation 5, no cóż, trzeba przyznać, że no, dużo pozostaje do życzenia. Skoro jesteśmy jeszcze przy PlayStation 5, przy Sony bodaj i Sony PlayStation, Sony chce zwolnić 250 osób, które odpowiadają za produkcję nośników fizycznych. Tutaj chciałbym podkreślić, że mówię nie PlayStation chce zwolnić, ale Sony chce zwolnić, więc chodzi o wszystkie nośniki fizyczne, czyli filmy, i prawdopodobnie też gry. Widać, że po Microsoftie PlayStation, może inaczej Sony, też będzie się bardziej przesuwało w stronę tylko i wyłącznie cyfrowych gier, natomiast będzie rezygnowało z nośników fizycznych. Ja wiecie, że jestem wielkim fanem nośników fizycznych i dla mnie to, jak ja bym był tutaj bogiem świata, to bym nakazał przymusowo, żeby każda gra miała fizyczny nośnik, ale to niestety tak nie jest. Nie jestem maharadżą wszechświata i niestety tak nie będzie. No, ja ogólnie to rozumiem, bo z punktu widzenia powiedzmy
ekonomicznego, no to jest to bardziej opłacalne, tak? Bo nośniki fizyczne to jest coraz mniejszy to poletko, w którym gracze kupują fizyczne nośniki, kosztem oczywiście zwiększenia się edycji cyfrowych. Ja to doskonale rozumiem, jasne. Spodziewam się, że będzie coś takiego, gdzieś czytałem ogólnie o tym i to gdzieś mi tam zaległo w pamięć, że dojdziemy do czegoś takiego, że gry faktycznie przejdą całkowicie na edycje cyfrowe, a edycje fizyczne przejmą na siebie dzisiejsze edycje kolekcjonerskie. Podobne rzeczy robi troszkę Limited Run. Po prostu gry, które nie dostały bardzo często edycji fizycznej, oni wydają edycję fizyczną i to jest jakby edycja, nazwijmy to, cyfrowa, tak? I myślę, że tutaj jest bardzo będzie podobnie, że te edycje cyfrowe będą dla nas naturalne, natomiast jeżeli będziesz chciał zagrać sobie, powiedzmy, w edycję pudełkową, no to będzie to pewnego rodzaju edycja kolekcjonerska. Tak mi się wydaje, że to będzie to będzie w tą stronę właśnie szło. Zgubiłem jeszcze jednego newsa, dlatego tak tutaj do Was mówię, a tutaj jednym okiem zerkam, bo chciałem o nim też powiedzieć i nie wiem, czy mi się uda go teraz szybko znaleźć. Dobra, zaraz zobaczymy. Kolejną ciekawą informacją, nieciekawą, to jest w ogóle rzecz, która można powiedzieć nie jest może aż tak związana bezpośrednio, znaczy no jest związana bezpośrednio z grami, ale wreszcie Steam zamieścił funkcję, w którą możemy nagrywać nasze gameplaye. Przypominam, że do dzisiaj jest kilka, nie wiem, niektórzy pamiętają Frapsa, ale jest jeszcze Bandicam, jest fantastyczny GeForce Experience, czyli Shadowplay, który nagrywa naszą rozgrywkę z PC-ta i Steam wreszcie po tylu latach zdecydował się również na wypuszczenie tego. Jest to na razie w wersji beta i powiem Wam tak, ja sobie tam troszkę to potestowałem, bo ogólnie mnie takie rzeczy bardzo interesują. Jest tu kilka bardzo fajnych elementów, na przykład nagrywanie w tle, czyli w momencie, kiedy uruchomisz grę, nie musisz się niczym martwić, Steam automatycznie zacznie nagrywać do 120 minut, tak? Jeżeli będziesz chciał zapisać ostatnie 2 godziny swojej rozgrywki, no to go zapisujesz jednym przyciskiem. To jest spoko jak najbardziej. Może być tak jak GeForce Experience, czyli naciskasz sekwencję klawiszy i gra Ci się nagrywa. Spoko. Natomiast tak jak mówię, jest tutaj jeszcze dużo według mnie do poprawy. Przede wszystkim maksymalna jakość nagrywania to 24 megabity, co zdecydowanie jest dla mnie za mało. Aktualnie nagrywam 80 megabitów gameplaye i z konsol i z PC-ów, także 24 megabity to nawet nie jest 1/3 tego, co potrzebuję, także tutaj jest rzecz na pewno do poprawy. Co jeszcze miałem powiedzieć? Aha, jeżeli spojrzymy sobie na GeForce Experience, no to widzimy, że tam są o wiele większe różnice pomiędzy tym, co oferuje Steam i na razie to jest taka trochę bieda, można powiedzieć, ale na niektórych pewnie to jakoś się tam przyda. Większość i tak nagrywa na OBS-ie i ja to doskonale rozumiem, bo ja też na konsolach przerzuciłem się na OBS-a, jest tam jedna mega fantastyczna funkcja, której nie ma nigdzie, a która jest niesamowicie potrzebna, możliwość dzielenia plików, czyli nagrywasz i po godzinie plik Ci się zapisuje i leci kolejna godzina i znowu Ci się zapisuje i leci kolejna godzina i to jest super, bo jak nagrywasz gameplay ciurkiem i masz jeden plik, który zajmuje Ci na przykład 6 godzin, no to powodzenia w szukaniu takim wielkim pliku czegokolwiek. Ja sobie dzielę to na godzinę, chociaż tak uważam, że to jest za dużo i powinienem dzielić przynajmniej na godzinne segmenty. No niemniej, jeżeli jesteście zainteresowani, jest to na razie w fazie beta, czyli musicie sobie zainstalować Steama, wejść w ustawienia interfejsu, wybrać Steam Beta Update i tam pojawi Wam się nagrywanie gier i możecie sobie to potestować. Jak dla mnie dużo jeszcze, że jest tutaj, to jest na razie takie początki, taka alfa, nawet nie nazwałbym tego betą, ale wspominam o tym, bo jest to ciekawa rzecz. W 2025 roku, czyli za rok, zagramy sobie w duchowego spadkobiercę Revolta. Nie wiem, czy pamiętacie Revolta, ja zagrywałem się w Revolta, to była fantastyczna gra, ona pojawiła się gdzieś w końcu lat 90., chyba w 99 roku, ja w nią grałem na PC-ta. I były to wyścigi zdalnie sterowanych samochodzików. Było to genialne, że nikt wcześniej nigdy na to nie wpadł. Były wyścigi samochodów, traktorów, motorówek, ale na zdalnie sterowane samochodziki nikt nie wpadł. I właśnie Revolt był taką grą, która dawała nam możliwość sterowania zdalnie sterowanym samochodzikiem. Oczywiście to było mocno umowne, bo to były arcade'owe wyścigi, ale chodziło o to, że grało się troszkę jak w Micro Machines, czyli wszystkie tła były ogromne, tak, samochody mijaliśmy, gdzieś tam jeździliśmy przez garaż, a samochodziki były małe i z tej
z perspektywy to oglądaliśmy. Nieważne. Volt Recharge w 2025 roku ma się pojawić. Powiem Wam, że się cieszę, bo pierwsza część Revolta była fantastyczna, aczkolwiek trzeba pamiętać, że tam dodatkowo do samej rozgrywki dochodził jeszcze świetny techno soundtrack, który fajnie zachęcał do boju, że tak powiem, do ścigania się. Natomiast no, tutaj ten Revolt nowy wygląda świetnie, bo to działa już na Unrealu 5. Wygląda to bardzo ładnie. Pytanie oczywiście, czy gra będzie miała ten fajny feeling, bo to było właśnie to, że trzeba w przypadku Revolta czy Volt Recharge trzeba uchwycić taką nieuchwytną, uchwycić nieuchwytną, no właśnie. W grze była taka lekkość, taka radosna lekkość, tak bym to nazwał. I ciekawe, czy im uda się uchwycić ten delikatny element, który sprawiał, że wgrało się w to fajnie, że było to takie lekkie, sympatyczne, przyjemne. Zobaczymy. Mam Revolta, nie wiem, chyba na Dreamcastie jeszcze, nie pamiętam, na jakiejś konsoli chyba go mam, ale szczerze mówiąc dzisiaj nie pamiętam na której, sobie sprawdzę. Lubię do niego wracać, bo to taka gra na jedną partyjkę, można sobie zagrać, jest naprawdę spoko. Ja sobie zaraz zobaczę, gdzie ja tego Revolta mam. A, na Nintendo 64 mam Revolta, no tak, na Nintendo i na PC-ta jeszcze mam, okej, nie, na Dreamcastie chyba nawet nie było. No, także jak najbardziej polecam, ja czekam, chociaż ogólnie coraz więcej tych gier, które bazują na jakichś znanych, starych markach okazuje się krapami, ale wierzę, że tutaj uda... Przepraszam, trochę się przeziębiłem, bo wczoraj do Krakowa żeśmy jechali całą drogę z klimą. I z powrotem też z klimą. Albo wczoraj był najgorętszy dzień w roku, a my inteligentnie żeśmy się wybrali do Krakowa w najbardziej gorący dzień roku. No. Wierzę, że się uda. Wierzę, że się uda i Volt Recharge okaże się naprawdę spoko grą. Ubisoft potwierdził, że pracuje nad kilkoma remake'ami serii Assassin's Creed. Nie wiem, czy to jest to do końca dobra wiadomość, bo Ezio Collection wypadło taksę. Przypominam, że jeszcze pojawił się jeden, ciężko powiedzieć, że remake, port Assassin's Creed 3. Mało osób o tym pamięta. Ja go mam nawet na wersji Xbox, na Xboxa One. Była Assassin's Creed 3 również w wersji przeportowanej na next geny. Natomiast pracuje nad kilkoma Assassin's Creedami, tak powiedział Yves Guillemot. Yves Guillemot chyba się teraz czyta. Poprawiono mnie ostatnio, że źle wymawiam. Zastanawiałem się, nad którymi częściami Assassin's Creed'a chciałbym, żeby pracowali. Ezio Collection wiemy, że się pojawiło. Jedynka jest trochę archaiczna. Ona jest nadal dobra, znaczy fajna jest, ale tam nie za wiele jest do robienia, szczerze mówiąc. I taka gra jest troszkę, można powiedzieć, no co wam powiem, trochę miejscami jest nudnawa. Assassin's Creed 3, jak mówiłem, się pojawił. Myślę, że największym tutaj grą, która ma największe szanse, żeby się pojawić w wersji remakeowanej, remasterowanej, cokolwiek oni tam wymyślą, będzie Black Flag, bo Black Flag się mega dobrze przyjął i to by było naprawdę spoko. Ja bym chciał jeszcze zobaczyć Unity, chętnie bym sobie zagrał Unity. Rogue raczej nie, Rogue to taki był mini Assassin's Creed, troszkę jak Mirage, on był spoko, ale nie sądzę, żebym się chciał do niego wracać. Unity zdecydowanie tak. Syndicate zamulał, faktycznie, Syndicate to nie był za dobry Assassin's Creed, nie był najgorszy, ale powiedzmy sobie szczerze, były lepsze. No Origins i Odyssey, no to są już za nowe tytuły, żeby w ogóle do nich wracać, więc ja myślę, że będziemy mieli tutaj Black Flaga i ja bym chciał Unity. Jeszcze jest Liberation, które również pojawiło się i na PlayStation 3, ale no, premierowo pojawiło się na PlayStation Vita. No może jeszcze bym faktycznie zagrał w tego, ale zdecydowanie Unity i Black Flag to tytuły, to dwa Assassin's Creedy, które w mojej opinii zasługują na wznowienie. Może się rzuci Ubisoft i wypuści jedynkę Assassin's Creed, a dla wszystkich, którzy chcieliby zagrać w nową wersję Assassin's Creed 1, przypominam, że jest ona we wstecznej kompatybilności na Xboxie w wersji Enhanced, więc działa w 4K i wygląda naprawdę fenomenalnie. No zobaczymy. Ogólnie temat otwarty. Wierzę, że Ubisoft trochę widzi, że wyczerpały się troszkę pomysły na to i może te wznowienia Assassin's Creed'a mają sens, bo no są tam tytuły, które dzisiaj myślę, że zdobyłyby sporą rzeszę fanów, na przykład Black Flag i możliwość, żeby zagrali nowi gracze, którzy nie mieli okazji grać, nie mieli okazji spróbować oryginalnego Black Flaga, także myślę, że jest tutaj
fajny pomysł na to, żeby to w jakiś sposób rozwinąć. Niedługo pojawi się remake, patrzę czy remake czy remaster, bo nigdy nie wiem co oni tutaj w ogóle kombinują i tak powiem wam, raczej to będzie port, bym to nazwał, bo gra tak nie za wiele się różni. Chodzi o Bounty Hunter, czyli Star Wars Bounty Hunter. Jakiś czas temu omawiałem go, w to było grane, nie jest to zła gra. Dziwię się, że w ogóle wzięli się za Bounty Huntera, bo jest dużo lepszych gier, które można by było fajnie dzisiaj przygotować na nowe konsole. Marzy mi się trylogia Rogue Squadron, czyli Rogue Squadron 3D, potem te dwie części, które pojawiły się na GameCube'a. Marzą mi się te remake'i od dawna, bo to jest fantastyczny materiał na grę. Tam potem były jeszcze na przykład Starfighter, ale to było już raczej, czy Naboo Fighter, to już były gnioty, ale tak, trylogia od Factor 5 naprawdę zasługuje na to, żeby dzisiaj wydać ją i żeby gracze poznali te gry na nowo, bo naprawdę są to mega dobre gry, jedne z lepszych tytułów, słuchajcie, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny. Bounty Hunter nie jest złym tytułem i też nie uważam, że jest to tutaj błędne założenie, aczkolwiek, tak jak mówię, jest dużo lepszych gier, za które można było się wziąć, na przykład, nie wiem, cała seria, no, pierwszy Dark Forces się pojawił, tak, ale mamy jeszcze Jedi Knight, mamy Outcast, mamy Jedi Academy, to też tytuły, które zdecydowanie zasługują na to, żeby się pojawić ponownie. Natomiast faktycznie, tak patrzę na te moje gry Star Warsowe, a mam prawie wszystko, co wyszło, i tak się zastanawiam, co najchętniej bym zobaczył. I jest tutaj faktycznie te gry od Factor 5 są jednymi z pierwszych, które chciałbym zobaczyć w nowej odsłonie. Nie wiem, czy to się stanie, bo nie wiem, kto ma prawa dzisiaj do Rogue Squadrona, ale fajnie by było zobaczyć. Jeszcze bym chętnie zobaczył Shadow of the Empire nowe, tylko nie po prostu podbitą rozdzielczość i wypuszczenie tego na rynek, tylko faktycznie taki porządny remake, gdzie naprawdę wszystko zostało od nowa przygotowane, na przykład, nie wiem, na silniku, nie wiem, Jedi Survivor na przykład. No, tylko że ta gra się nie sprzeda, bo to jest tytuł krótki, liniowy, na powiedzmy 3-4, może w porywach 5 godzin, więc to się raczej nie sprzeda. No ale w każdym razie chętnie bym zobaczył Factor 5, natomiast jest dużo, wiecie jeszcze co mi się marzy, ale to się nie stanie. Marzy mi się jeszcze Rebel Assault, dwie części. Rebel Assault dwójka to była jedna z moich ulubionych gier, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny w latach 90. i marzy mi się, żeby ktoś to zremakeował, ale to wiecie, to już jest ten problem, że pewnie te materiały filmowe, które były rejestrowane, one gdzieś zaginęły albo są już w kiepskiej jakości, to już nie ma do tego dostępu, ale marzy mi się, może przy użyciu AI, ale też mi się nie wydaje, że AI uda się podbić tą rozdzielczość na tyle, żeby to było dzisiaj zjadliwe i żeby to nie wyglądało źle. Natomiast no marzy. No ale w każdym razie, słuchajcie, fajne jest to, że zaczęto remake'ować te wersje różnych gier z podnaku Star Wars. Na przykład mieliśmy Dark Forces, teraz właśnie Bounty Hunter. Co będzie dalej? Może Racera? O, Racer też był świetny, też bym zagrał, tylko w pierwszą część, bo ta druga część Racer Revenge to już była raczej takie. No i ostatnią wiadomością na dzisiaj, słuchajcie, powraca remake Dead Rising, czyli tej pierwszej klasycznej części Dead Rising. Powiem wam tak, nigdy nie byłem fanem Dead Rising. W czasach, kiedy miałem PlayStation 3, kupiłem na premierę drugą część Dead Rising i grałem w nią może z 15 minut. Zupełnie, totalnie mi to nie siadło. Ta pierwsza część jakoś mi się grało w to lepiej. Grałem w nią na Xboxie 360, bo ona chyba była ekskluzywem, ale dobrze pamiętam, na Xboxie. Grało mi się w to fajnie, aczkolwiek powiem wam, że jest tu kilka rzeczy, które mnie strasznie irytują. Między innymi ten upływający czas. Nienawidzę gier, które mają jakiś tam określony czas na przejście. Strasznie mnie to irytuje. No i Dead Rising taki był. Więc powiem wam tak, nie wiem, czy się cieszę z remake'u, czy tam, nie, to nie, tutaj piszą, że remake, a to będzie remaster, deluxe remaster, tak to nazwało Capcom. Nie wiem, czy się cieszę, nie jestem wielkim fanem Dead Rising. Trójkę jeszcze trochę grałem, w czwórka była chyba, jeżeli była czwórka, to już nie grałem. Seria taka dla mnie trochę obojętna, powiem wam, nic jakiegoś wybitnego. Mogłem pograć, ale jakby nie czułem jakby wielkiej potrzeby, żeby te tytuły kończyć i żadnego Dead Rising nigdy nie skończyłem, bo to takie były gry dla mnie, żeby pograć 15 minut, zobaczyć, porozwalać sobie zombiaków i już, i wyłączyć. No zobaczymy.
Może zagram. Nie mówię, że nie, ale mówię tam to, że to było na czas, to było dla mnie strasznie irytujące. Ja nienawidzę gier na czas i powiem wam, że czasami u mnie to jest tak, że jeżeli jest gra na czas, jak na przykład Final Fantasy XIII, ten Lightning Returns to było? Nie, tak, Lightning Returns? Teraz nie pamiętam. Chyba tak. Ta, co była na czas, część taka dziwna. Powiem wam, że... Czekajcie, sprawdzę teraz, czy to było Lightning Returns. Chyba tak. Jak to było na czas, to ja po prostu tej gry nie skończyłem, bo mnie to strasznie irytuje, że to trzeba, wiecie, masz, nawet jeżeli to jest kilka dni, które masz tam na ukończenie, nie. Jak coś jest na czas, to nienawidzę takich gier i wolę w nie nie grać, wolę się poddać i zarzucić niż je kończyć. Dobra, to tyle. Co nowego u mnie? U mnie nowego tylko jeden tytuł. Obiecałem wam, mówiłem wam, że kupię sobie Luigi Mansion 2. Jest to jeden z niewielu tytułów w ostatnich latach, który kupiłem na Switcha i powiem wam, że wreszcie tego Switcha odpaliłem ponownie i gram i bardzo mi się podoba, bo ogólnie lubię serię Luigi Mansion. Mała ciekawostka. Wczoraj, albo nie będę mówił. Jest jeszcze jedna część Luigi Mansion arcade'owa i możecie sobie w nią zagrać w Krakowie. W Krakowie w Muzeum Salon Arcade jest ta wersja Luigi Mansion arcade'owa. Można sobie tam w nią zagrać, jeżeli jesteście ciekawi, albo możecie skorzystać z emulatora, bo też ona działa na emulatorku. W każdym razie będzie Luigi Mansion kupione, gram, będzie oczywiście recenzja. Co nowe, jaki plan jest na ten tydzień? Słuchajcie, mam, tak jak mówię, no to będzie Luigi Mansion, na pewno w tym tygodniu recenzja się pojawi, wiem, że niektórzy czekają, ja jakoś sobie tak na luzie gram, bo trochę weekend mi wypadł, więc też mi się z tym nie śpieszy, zwłaszcza, że to jest, powiedzmy, gra, która już wcześniej była recenzowana, więc też nie spodziewam się, że tą recenzję jakoś tam dużo osób obejrzy, ale będzie ta recenzja w tym tygodniu. Rozpocząłem ogrywanie Metroid Prime 2 na Wii, czyli na tej wersji powiedzmy lepszej, bo jest wyższej rozdzielczości, z fajnym sterowaniem, bo tak naprawdę w Metroida fajnie się gra na Wii, bo jest dobrze zrobione sterowanie Wii-lotami, ale to jeszcze mi zejdzie, zanim ją skończę. Trochę wiecie, teraz sezon ogórkowy, mam czas na to, żeby pograć sobie tytuły, które gdzieś tam leżą i czekają na recenzję. Także nie spodziewajcie się, że to będzie w tym tygodniu, ale tam pewnie się pojawi. Skończyłem w zeszłym tygodniu, wspominałem, że będę robił materiał o Silent Hill 2 i mam napisaną już troszkę taką, właściwie to nie, przepraszam, bo skończyłem jeszcze Shattered Memories i do Shattered mam już zrobioną recenzję i to będzie recenzja po latach, która się pojawi, również w wersji na Wii, w którą nigdy nie grałem, a Silent Hill 2 czeka jeszcze na swój materiał, ale mam już go całego skończonego. Także jest, on tam wisi i czeka, aż coś się pojawi. W tym tygodniu również chciałbym wam wspomnieć, że będzie wreszcie stream z Mariolą. Wreszcie żeśmy się dogadali z Mariolą kiedy i mamy dwa terminy, które planujemy, albo piątek, albo sobota. Mariola mówi, że lepiej sobota, bo wtedy więcej ludzi przyjdzie, więc może i to będzie sobota. Zobaczymy. No w każdym razie na pewno będę was informował, kiedy to się pojawi. Co jeszcze będzie w tym tygodniu? Nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Teraz są wakacje i to nie znaczy oczywiście, że nie pracuję, bo dosyć dużo rzeczy robię, jak widzicie, i kończę dużo różnych gier, ale nie wiem, co będzie na przykład na sobotę. Jeszcze nie mam pomysłu. Ostatni odcinek był, co tam było? Commodore, tak? Sztosy na Commodore. No to teraz by trzeba było zrobić albo kolekcjonera, albo nowy odcinek czego? FPS-ów, nie? Może, zobaczę. Ogólnie widzę, że już coraz gorzej się oglądają te Pogadajmy. Ja znowu muszę zrobić dłuższą przerwę i dopiero do tego wrócić. No w każdym razie coś tam będę robił. Ja wiecie, codziennie w coś gram, codziennie coś ogrywam, codziennie coś nagrywam. Także na pewno mi materiału nie brakuje na kolejne filmy. Ja tylko największy u mnie teraz problem jest to, żeby to było zróżnicowane, żebym was nie zalał recenzjami po latach, które mogłyby się pojawiać na przykład, nie wiem, 2 albo 3 w tygodniu, bo to wiadomo, nie wszystkich to interesuje, więc muszę sobie jakoś tutaj to zrobić tak, żeby porozkładać to na kolejne lata. Dobra, słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o tego Enerflasha, 27 minut. Wiem, że niektórzy chcieliby krócej, ale tak jak mówię, macie na dole rozpiskę w komentarzu, także możecie sobie wybrać, co chcecie oglądać. To tyle. Pozdrawiam was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.
Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.